Więc to będzie taki odcinek z serii Nie znam się, to się wypowiem. Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie w kolejnym bodajże chyba 6. odcinku Ballad i romansów. Tak jak może zauważyliście, tydzień temu był odcinek męski dla kobiet, dzisiaj będzie odcinek damski dla mężczyzn. O czym bym chciał? Otóż dzisiaj chciałbym o tym, na czym się totalnie nie znam, bo chciałbym opowiedzieć coś o kobietach i dlatego daję tutaj taki duży margines tego, że tego posłuchacie i sobie powiecie w ogóle co ty człowieku opowiadasz. Więc bardzo możliwe, że tak będzie, no ale trudno, no, mówię o czymś, na czym się nie znam. Tak jak Wam mówiłem w zeszłym tygodniu o pewnej cesze mężczyzn, której mi bardzo brakuje i o której jestem przekonany, że ona też pokazuje coś bardzo pięknego w mężczyźnie, co może być jakąś formą rozeznania, czy to jest mężczyzna dla mnie, czy nie. Tak chciałbym dzisiaj o pewnej cesze kobiecej, której też mi bardzo brakuje w dzisiejszych czasach, a wydaje mi się, że ona też jest pewnym właśnie wyznacznikiem tego, jakby, no właśnie, czy warto z kimś związek budować, czy nie. Dlatego to jest trochę odcinek też dla panów, żeby w ten sposób patrzyli na panie. O co mi chodzi? Otóż wzięło mi się to z takiego wersetu z Pieśni nad pieśniami, o którym już kiedyś też wspominałem, tylko w innym kontekście. Mianowicie jest taki bardzo ładny werset, gdzie jest mowa o oblubienicy, gdzie się ją porównuje do gołębicy ukrytej w zagłębieniach skały. W sensie bardzo lubię to wyrażenie, ukryta w zagłębieniach skały, czyli jakby wiemy, że tam jest, wiemy, że jest piękna, jest gołębica, jest niezwykła, ale trochę nie widzimy. I o co mi chodzi? Otóż jest taka cecha, która mam wrażenie się kończy w ogóle już wśród kobiet. Ta cecha się nazywa, no ja nie wiem, tajemniczość, nazywa się schowaność, ukrytość, nie wiem jak to inaczej nazwać. Inaczej miałbym to nazwał, że to jest cecha o imieniu Estera. Dlatego, że nie wiem, czy wiecie, hebrajskie imię Estera to znaczy ukryta. I dlatego Estera była tak niezwykłą kobietą. W czym rzecz? Zobaczcie, drogie panie, że mamy taki model. Ja wiem, że oczywiście nie wszystkie w tym modelu jesteście, to jasne. Ale mamy taki model jakby kobiety pokazywany wszędzie. W telewizji, w reklamach i tak dalej. Kobietę, że tak powiem, całej na zewnątrz. I uwaga, mnie to nie chodzi nawet o seksualność. Naprawdę, nie chodzi mi tu o żadne takie seksualne rzeczy. Ja nie mam jakiejś manii na tym punkcie, że to jest nie tak. Nie. Tylko kobiety są takie całe... Takie na wierzchu, ja nie wiem jak to inaczej nazwać, takie, że ja bardzo często spotykam jakąś dziewczynę i kobietę, to że tak powiem mam wrażenie, że ona mi tak wszystko na tacy już podaje, jakby to kim ona jest. Jest coś fascynującego w kobiecie, która jest taka, ja nie wiem jak to dobrze nazwać, bo to głupio kurde wyjdzie, bo to wyjdzie zaraz, że mówię o takich kobietach, które powinny udawać, że są trudne do zdobycia. Mnie nie chodzi o żadne udawanie, ale jest coś pięknego w pewnej niedostępności, w subtelnej niedostępności kobiety, która nie daje od razu pełnego przystępu do siebie. I tak, mam tu na myśli również seksualność, ale to jest tylko 2% tego, ale w ogóle do siebie, która, że tak powiem, chce być poznawana, odkrywana, zdobywana i tak dalej. I drogie panie, chciałbym, żebyście spróbowały trochę sobie to przemyśleć. Dlaczego tak jest? Bo ja mam takie wrażenie, że żyjemy w takich czasach, że w związku z tym, że strasznie trudno znaleźć faceta, strasznie trudno znaleźć sensownego męża i w ogóle to prawda, ja też to widzę cały czas, to wy, drogie panie, że tak powiem, trochę wyszłyście z tych waszych wież tam zamkowych i to w ogóle dobrze, tylko że wy właśnie nie tylko trochę wyszłyście, tylko w ogóle poszłyście już tam po prostu 120 000 kilometrów z tej wieży. Bo to, że powinniście z wieży trochę wyjść, to prawda. To, że się musicie trochę dać poznać, że takie mamy czasy, że musicie trochę inicjatywy przejąć, to prawda. Uwaga, ale trochę. A teraz mam wrażenie, po prostu, no użyję tego słowa, nie obraźcie się, po prostu chodzą po świecie takie babsztyle, które są po prostu jak faceci w takim nachalnym rzucaniu się, że tak powiem, do związku i do tego, że weź mnie i że bądź ze mną i tak dalej. Drogie panie, nie. Wycofajcie się trochę. Mówię tu o bardzo wielu rzeczach. Mówię tutaj o rzeczach fizycznych, czyli mówię o makijażu, o ubiorze, o sposobie bycia. Mówię tutaj o rzeczach, nazwałbym to werbalnych, czyli o gadatliwości, narzucaniu się w towarzystwie i tak dalej. Mówię tutaj o rzeczach duchowych, w takim sensie o dawaniu od razu dostępu do wszystkich swoich psychicznych, głębokich, emocjonalnych przeżyć duchowych i tak dalej. Ja nie wiem, czy jestem dobrze rozumiany, bo za chwileczkę tutaj czuję, że będzie od razu, że odezwał się katoliban ze średniowiecza, kobiety zamknijmy, po prostu zasznurujmy i niech siedzą w domach. I mnie zupełnie nie o to chodzi. Mam nadzieję, że to jest jasne, że zupełnie mi nie o to chodzi. Tylko, drogie panie, mnie absolutnie fascynują kobiety, a fascynują mnie bardzo. Kiedy spotykam kobiety, zastanawiam się w ogóle, co się tam w niej dzieje.
ona jest jakaś taka, żebym chciał z nią rozmawiać i gadać i jakby po pierwszym spotkaniu z nią nie jest tak, że już wszystko wiem i wszystko mam, tylko po pierwszym spotkaniu mam takie wrażenie, matko, nic nie wiem, nic nie mam, ja chcę więcej, ja chcę dalej. A drogie panie, niestety kultura was bardzo często zmusza do tego, no właśnie, to dajcie od razu, bo inaczej on sobie pójdzie gdzieś indziej. Więc drogie panie, jakby chciałbym, żebyście takie pytania sobie zadały, bo to tylko wy to możecie znaleźć. Dlatego ja mówię, trochę wiem, że ja nie wiem, o czym mówię, bo ja nie jestem kobietą. Ja to potrafię zobaczyć w was, jak was spotykam, w sensie widzę albo, przepraszam za wyrażenie, kobietę wywaloną na zewnątrz, albo kobietę trochę schowaną. Bądźcie gołąbkami ukrytymi w zagłębinach skały, takimi, że jak facet was spotka, to mu rzucicie trochę okruszków, trochę tego, kim jesteście, ale on posmakuje tego, zobaczy, o kurczę, ale to jest ekstra i nie dostanie więcej. Nie, kochany. Potrzebujemy jeszcze 16 spotkań, żebyś dostał więcej. I mam nadzieję, że rozumiecie, że nie chodzi mi tutaj o niedostępność, o oziębłość, o zimność, o udawanie trudnej do zdobycia. Ja tego nie mogę po prostu. Jak oglądam te różne filmy na YouTubach, gdzie tam mówią, że musisz udawać taka, że to cię nie... Nic nie udawaj w ogóle, nie chodzi o żadne udawanie. Tylko ty masz w sobie przecież wielkie tajemnice. No, droga pani, no nie oszukuj się, sama nie wiesz w ogóle, co się w tobie dzieje. To nie udawaj, że jeszcze jemu to możesz pokazać, nie? Więc jakby graj tą tajemnicą, w sensie nie graj, udawaj, tylko wygraj ją, w sensie weź ją z siebie. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens, czy to w ogóle jest jakoś do łyknięcia. Ja wiem, o co mi chodzi, jak myślę o kobietach, to wiem, o co mi chodzi. Nie umiem tego powiedzieć, ale mam nadzieję, że wyczaicie. A drodzy panowie, bo to jest w sumie odcinek dla was. Jak widzicie kobietę nachalnie wam się narzucającą, chodzi mi w sensie seksualnym, fizycznym, związkowym, emocjonalnym, psychicznym, czasowym, jakimkolwiek, panowie, bądźcie zdystansowani. Ja wiem, że oczywiście wasz się wtedy wszystko poruszy, no bo ona taka cała do mnie jest nastawiona. Coś tu jest nie tak. Kobieta, która zna swoją wartość, kobieta, która wie, że jest niezwykła i piękna, nie potrzebuje się narzucać. Nie potrzebuje, że tak powiem, całemu światu dookoła pokazywać, jaka to jest niezwykła, bo ona wie, że ona tam jaśnieje jak klejnot i ją po prostu widać. Nie musi tego jeszcze pokazywać w złotej oprawce z brokatem. Nie wiem, czy to jasne, ale może posłużę się słowami Pana Jezusa. Kto ma uszy, niechaj słucha. W sensie, kto ma zrozumieć, niech zrozumie, a kto nie zrozumie, to niech wybaczy. No, więc drogie panie, gołąbka ukryta w zagłębieniu skały. Marcin na mnie patrzy za kamerą, jakbym w ogóle nie wiadomo, o czym gadał, więc ja może już skończę, bo to prawdopodobnie tak wszyscy faceci to odbiorą, co ja tu mówię, a kobiety pewnie też. No to tyle.